Dzień dobry. Ja się nazywam Ola Szymańska i właściwie od 30 lat pracuję w sektorze kreatywnym i kultury, a ostatnie 15 lat współtworzyłam instytucję kultury w Gdańsku właściwie od zera. Teraz wróciłam do Warszawy, pracuję chwilowo jeszcze w Operze Narodowej, tutaj instytucji niedaleko od nas. Tylko powiem, że za tydzień będę przechodzić do nowej instytucji państwowej, która zajmuje się przemysłami kreatywnymi i sektorem kulturalnym, wsparciem ze strony ministerstwa i to jest taka dość nowatorska instytucja. Natomiast rzeczywiście interesuję się politykami kulturalnymi i miałam zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim z polityk kulturalnych i też współtworzyłam programy wspierania kultury w Gdańsku. Także będę mówić głównie o systemie w Polsce. Mamy za mało czasu, żeby opowiadać o bardzo różnych systemach, ale z odniesieniami też czy z jakimiś porównaniami, myślę, do innych. I też ja wiem, że to jest trudna sytuacja, kiedy część z Państwa jest gdzieś w Zoomie, a część osób siedzi tutaj ze mną, ale gdyby coś było niejasne albo gdyby Państwo mieli jakieś pytanie, to bardzo proszę o to, żeby mi je zadawać i przerywać. Natomiast chciałabym trochę opowiedzieć o tym w ogóle, jak wygląda cały system finansowania kultury w Polsce, bo on jest, wydaje mi się, że w tej chwili jest dość ciekawy i dość zróżnicowany i bardzo się zmieniał na przestrzeni ostatnich 30 lat. I w tej chwili trzeba powiedzieć, że on jest dość dobrze wymyślony na różnych poziomach i funkcjonuje i też pozwala na częściowe uniezależnienie się od na przykład zmian, które zachodzą jeżeli chodzi o zmiany polityczne, bo jednak ta decentralizacja, która nastąpiła, czyli to, że częściowo, właściwie w większości, nasza kultura wspierana jest na poziomie samorządowym, trochę jest, nie musi zawsze zmieniać się w ten sam sposób, w jaki to finansowanie czy ta polityka kulturalna, która jest prowadzona na poziomie państwowym. Ja zacznę od takich głównych charakterystyk i tendencji, które są w tym systemie finansowania kultury. Zdecydowanie jesteśmy w państwie, w którym finansowanie publiczne dominuje nad finansowaniem prywatnym. I z jednej strony, jeżeli się spojrzy na jakiekolwiek statystyki właściwie w każdej branży kulturalnej, i w każdej dziedzinie to widać, że jesteśmy bardzo mocno zależni od finansowania publicznego. Natomiast jak mówimy o tym publicznym, to właśnie to niekoniecznie jest państwowe. W tej chwili bardzo od tych przemian, które miały miejsce w latach 90. przede wszystkim, i kiedy nastąpiła decentralizacja, większość obowiązków finansowania kultury przejęły miasta i przejęły regiony. I wygląda to w ten sposób, że właściwie 80% dzisiaj instytucji kultury finansowanych jest nie przez państwo, tylko na poziomie samorządowym. Dzisiaj miasta są największym finansującym kulturę w Polsce. Potem jest to samorząd wojewódzki, urzędy marszałkowskie natomiast 20% to jest to finansowanie państwowe. I też coraz bardziej mówi się o takim wzroście instytucji pośredniczących i o finansowaniu w inny sposób niż tylko przez bezpośredni transfer pieniędzy. My nie mamy tutaj w Polsce takich instytucji pośredniczących jak na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie są te wszystkie Arts Council, czyli takiego pośrednika między kimś, kto decyduje o tym, dla kogo idą pieniądze i takiej organizacji pośredniej, która rzeczywiście miałaby pewną niezależność. Jest tak, że często operatorem na przykład rozdawania takich środków jest jakaś inna instytucja, ale to i tak na przykład ministerstwo jest tym miejscem, w którym ostateczne decyzje są podejmowane, więc tutaj trudno mówić o pełnym pośredniczeniu, ale już na przykład są zlecane pewne zadania organizacjom pozarządowym i one przejmują pewne zadania państwa czy miasta i wtedy możemy mówić o tym mechanizmie pośredniczącym. Tak samo jak o innych formułach niż tylko finansowych i na przykład są pewne rozwiązania prawne, na przykład w Polsce obowiązuje takie prawo, że dla organizacji pożytku publicznego, czyli dla części NGO-sów, które mają ten status pożytku publicznego, można przeznaczać 1% z podatku i to jest w momencie, w którym to może być całkiem znacząca część dofinansowania dla takiego NGO-sa. Innym takim, nie wiem, przykładem tego, w jaki sposób państwo używa jakiegoś mechanizmu pośredniego, jest na przykład regulacja VAT-u. Książki mają w Polsce 5% VAT-u, przez co to nie jest tak, że wydawcy dostają bezpośrednio środki, natomiast to ma ogromny wpływ na to, jaka jest ostateczna cena książki i tutaj możemy mówić o dofinansowaniu, bo ta książka po prostu musiałaby być droższa, gdyby nie ten VAT. Jeśli chodzi o sektor prywatny, to tutaj
od dawna jest dyskusja, ale właściwie to jest ciągle jakaś taka rzecz, przed którą myślę, że stoi nasz głównie rząd, żeby zastanowić się nad takimi mechanizmami, które zachęcają do inwestowania w kulturze. Są jakieś odpisy podatkowe, ale to jest mechanizm zupełnie niewystarczający. On kiedyś był trochę silniejszy i to jest zresztą ogromna różnica między właśnie tym, jak wygląda to w wielu krajach, w których te odpisy podatkowe są główną zachętą dla biznesu, żeby inwestować w kulturę. No, my na takie rozwiązania w tej chwili czekamy. Jest też to, co jest jeszcze istotne, to, że finansowanie, oczywiście jak się spojrzy na to, gdzie idą pieniądze, to idą przede wszystkim do instytucji. Mamy bardzo silny system instytucjonalny i to właśnie na każdym poziomie. Mamy te narodowe wielkie instytucje, ale każde miasto i każdy urząd, każde województwo ma przez siebie też dotowane instytucje, czasami są współprowadzone, ale też jest bardzo dużo programów, które wspierają twórców bezpośrednio. I to znowu jest tak, że to są programy stypendialne, które są prowadzone przez Ministerstwo Kultury, ale też są programy stypendialne, które są na obu tych poziomach i w miastach, i w urzędach marszałkowskich i warto im się przyglądać. Tutaj są ogromne różnice. Niektóre miasta bardzo dużo pieniędzy przeznaczają na to, a inne mniej. Tu nie ma regulacji, miasto nie musi tego robić. To, co mówi nasza ustawa w Polsce, to jest, że miasto musi prowadzić takie instytucje kultury jak biblioteka czy dom kultury. To jest rzeczywiście coś, co jest obowiązkowe, natomiast jeżeli chodzi o poziom, czy w ogóle o prowadzenie programów stypendialnych, one tak naprawdę nie są obowiązkiem, ale większość dużych miast te programy mają. No, a jeśli chodzi o Warszawę albo o takie drugie miasto, które jest mi szczególnie bliskie, czy w którym dużo czasu i działałam w kulturze w Gdańsku, naprawdę te poziomy stypendialne są całkiem duże i to są stypendia całoroczne, półroczne, w zależności od tego, jak sobie dany samorząd to wymyśli. W tej chwili też coraz więcej mówi się o finansowaniu i wspieraniu przemysłów kultury i to jest w jakimś stopniu dyskutowane, no bo przemysły kultury to są nie tylko instytucje kultury, tylko to są też te branże, w których właściwie już bardziej wspieramy przedsiębiorstwa, na przykład, nie wiem, wydawnictwa albo firmy fonograficzne. Ale też to jest taka tendencja, która jest bardzo silna w krajach Europy Zachodniej, ponieważ przemysły kultury mają ogromne przełożenie na eksport, na gospodarkę, na tak naprawdę promocję marki danego kraju, to tych mechanizmów jest też coraz więcej i w Polsce też się na tym pracuje. I wspomniałam o tej instytucji Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. To też ma być taka instytucja, która ma wspierać i promować różne rozwiązania, które wesprą przemysły kreatywne, nie tylko przez promocję, ale też programy takie edukacyjne, czy wsparcie na poziomie uczenia na przykład strategii biznesowych albo mentoringu, więc wydaje mi się, że też docelowo rola takiego wspierania może rosnąć. No i oczywiście pojawiają się różne formy finansowania, które już są właściwie bardziej oddolne, bo to nie są mechanizmy w żaden sposób regulowane przez polityki, takie jak crowdfunding, pewnie znany też Państwu, bo są specjalne platformy, te platformy crowdfundingowe i w zasadzie dzisiaj, jeżeli ma się daną inicjatywę, można spróbować środki w ten sposób pozyskać i to niezależnie od statusu, bo tu chyba nie ma takiego obowiązku, żeby mieć tą koniecznie formę NGO-sa, czyli albo fundacji, albo stowarzyszenia. W Polsce to są te dwie główne formy, które pozwalają na korzystanie z większości grantów. No i właśnie tak z punktu widzenia twórców czy artystów, jeżeli pomyśli się o tym, jakiego rodzaju wsparcie możemy uzyskać, to są to granty. Tych grantów jest dość dużo. Bardzo zróżnicowany jest ten system na poziomie miast i samorządów. I te granty mogą być bardzo różne, bo to są granty finansowe, ale to są na przykład takie granty, niektóre miasta mają grant mobilności, czyli w momencie, w którym ktoś ma możliwość pokazania się czy zaprezentowania na jakimś festiwalu, może się ubiegać tylko o taki grant, który jest na sfinansowanie tej prezentacji. Jest też możliwość. Są takie granty, które są grantami rocznymi, że tylko raz albo 2 razy w roku są nabory, a są takie granty, które są zwłaszcza o mniejszych kwotach, które są w naborach całorocznych właściwie do wykorzystania środków. Innym, o którym już wspomniałam, są stypendia, ale też nagrody dla twórców i też każde z miast rozwija swoje programy stypendialne i swoje nagrody dla twórców i te nagrody są zazwyczaj finansowe, więc to jest też rodzaj wsparcia.
Są rezydencje i rezydencje są o tyle ciekawe, że rezydencje bardzo często w tej chwili są otwarte właśnie już nie tylko dla obywateli mieszkających w Polsce albo płacących podatki w Polsce, bo to też jest trochę tak, że ten system nie jest tak do końca jeszcze unormowany, jeżeli chodzi o osoby uprawnione. To znaczy tu większość oczywiście, i to jest najprostsze, zwłaszcza w tych politykach samorządowych, że środki idą do tych osób, które płacą podatki w danym miejscu, ale jest coraz więcej programów, które są otwarte. No, te ostatnie lata to jest też olbrzymia właśnie zmiana, jeżeli chodzi o rezydencje, które są albo w ogóle otwarte, bez określania skąd może być osoba, która z tej rezydencji będzie korzystać. No, na pewno to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 3 lat, to jest ogromny wzrost tych programów rezydencyjnych dla artystów i twórców z Ukrainy. I one są bardzo często już oznaczone, że to są specjalnie kierowane do osób, które przyjeżdżają stamtąd i mają obywatelstwo ukraińskie, ale też, i do tego wrócimy, są takie programy, które też były dedykowane dla artystów i twórców z Białorusi. One nie są wszędzie, są czasami właśnie prowadzone przez miasta, czasami przez poszczególne instytucje, ale trochę takich programów też się pojawiło i mam nadzieję, że zdążymy o nich chwilę porozmawiać. Są również inne formy wspierania, są takie formy jak tutaj finansowanie materiałów, czy właśnie jakieś systemy ochrony prawnej i socjalnej. To jest też bardzo ciekawe, bo w Polsce trwa ogromna batalia i dyskusja dotycząca ustawy o statusie artysty. I to jest takie rozwiązanie, które w wielu krajach Europy Zachodniej funkcjonuje fantastycznie, ale to wiąże się z tym, że jeżeli dany artysta ma ten status, to przede wszystkim ma wsparcie związane z ubezpieczeniem społecznym, a czasami są to też kwestie jakichś dopłat czy w ogóle innych warunków przy pozyskiwaniu stypendiów. W Polsce walczymy o to jako środowiska artystyczne od wielu lat. Ta ustawa już kilkakrotnie prawie była uchwalona, ale nie była. W tej chwili jest już w czytaniu w Sejmie i mamy nadzieję, że będzie uchwalona. Ona co prawda myślę, że nie spełni oczekiwań wszystkich artystów, bo ona nie daje jakichś może wymiernego czy dużego finansowania, natomiast kwestia dopłat do ubezpieczeń dla osób, które pracują na umowach, my je nazywamy umowami śmieciowymi, czyli na tych umowach, które nie są w żaden sposób ozusowane, czyli środki z nich nie trafiają do systemu ubezpieczeń i to tutaj nawet jeżeli te dopłaty będą niewielkie, czy będą dotyczyć tej grupy artystów, którzy nie osiągają pewnego dochodu, no to i tak może być znacząca zmiana systemowa i dlatego bardzo warto o to walczyć i dobrze, że to się stanie. Jest też dość dużo programów kierowanych do młodych i też systemy, które są systemami dotyczącymi emerytur. To jest głównie program już ministerialny, ale o nim nie będę mówić, bo on tutaj jest może mniej istotny dla nas w tej chwili. Natomiast jeżeli spojrzymy od właśnie drugiej strony, to widzimy, że tak, albo jeżeli mówimy o tym, jak finansowana jest kultura, albo są to wydatki z budżetu państwa, albo z tych jednostek samorządu. Bardzo istotną, coraz bardziej rosnącą są to środki z funduszy zagranicznych, z Unii Europejskiej. O tym trochę powiem, bo one są też czasami otwarte i stosunkowo łatwo można pozyskać środki, zwłaszcza teraz po COVID-zie mamy dość dużo, wreszcie, ponieważ spełniliśmy wymogi unijne, mamy możliwość sięgnięcia do tego programu KPO, także o nim powiem, bo to jest bardzo aktualna rzecz i teraz właśnie w lipcu będzie można składać dokumenty po te środki KPO, więc zwracam na to uwagę, bo być może dla części z Państwa to też będzie jakaś możliwość pozyskania dofinansowania. No i pamiętajmy, że to, co finansuje kulturę, to jest to, co my jako użytkownicy płacimy i to są te wydatki z gospodarstw domowych. Tak bardzo krótko, albo tylko żeby pokazać, jak to wygląda, mówiłam właśnie o tym podziale, co jest z państwa, co z jednostek samorządu terytorialnego. Państwo to jest niewiele ponad 20%, cała reszta to jest budżet samorządu terytorialnego. Mają to Państwo też podane w kwotach, chociaż ja oczywiście wszystkie dane z tej prezentacji udostępnię, także gdyby ktoś był ciekaw nominalnych liczb, to one są podawane. Te dane, które ja podaję, one są z 2019 roku, bo ja się opieram na statystykach Głównego Urzędu Statystycznego. Niestety one zawsze, zanim te statystyki zostaną przetworzone na raporty, to chwila mija. Ja zresztą ten raport wysłałam, link do niego, bo gdyby też ktoś był ciekaw w ogóle, jak wygląda cały system finansowania, to można sobie go poczytać i tam jest, on się opiera na tych danych z roku 2019, ale też jakoś drastycznie, myślę, nie zmieniło się tutaj nic, bo
No chyba nie. I znowu, jeżeli patrzymy, jak dużo miasta i jak dużo państwa wydają w kategorii takiej, ile z tego, co w ogóle, z całego swojego budżetu, to widać, że w jednostkach samorządu terytorialnego to jest mniej więcej w tej chwili 3,40 i wydaje mi się, że ten procent się bardzo niewiele zmienił, a nawet być może po pandemii trochę spadł, bo jednak wtedy trochę zmieniły się priorytety i miasta w pierwszej kolejności naturalnie ucięły trochę dofinansowanie dla sztuki, dla kultury, a trochę się zmieniły priorytety. Jeśli chodzi o budżet państwa, to jest poniżej 1%. Tutaj w 2019 roku było też 0,6%. I już to też tylko to pokażę jako ciekawostkę, bo co to znaczy, że my finansujemy jako ludzie kulturę. W tych statystykach na przykład bardzo istotną pozycją jest to, ile płacimy za abonament radiowy i telewizyjny. I jak popatrzymy sobie na ten czart, to widzimy, że 1/4 tego, co jest uważane za to, że wspieramy jako użytkownicy kulturę, to jest to abonament. Ale też widać, że jeżeli chodzi o sprzęt i usługi fotofilmowe, to jest jakby druga, to jest 35%. Jeśli chodzi o wstępy do instytucji muzycznych, do teatrów, to jest mniej więcej 10% całkowitego budżetu, jaki idzie z pieniędzy naszych prywatnych. O jednej rzeczy chciałam opowiedzieć, bo myślę, że to jest niezwykle ciekawe, dlatego mówiłam o tym procencie, że w tych danych z 2019 roku nie byliśmy na poziomie 1%, ale to obywatele kultury, czyli tak naprawdę twórcy, artyści, animatorzy kultury, podczas takiego kongresu, który miał miejsce w 2011 roku, trochę spróbowali wziąć sprawy w swoje ręce. Powstała oddolna petycja, która dotyczyła tego, żeby przekonać rząd, że warto inwestować w kulturę więcej, że to powinno być minimum 1% całego budżetu państwa i pod hasłem właśnie 1% dla kultury. Najpierw grupa aktywistów i grupa zaproszonych gości na ten kongres podpisała się pod tym, natomiast z tego zrobił się ogromny ruch i tych podpisów zebrano jakąś rzeczywiście ogromną liczbę. Do dziś funkcjonują tak zwani obywatele kultury. To był ruch oddolny, ale do dziś jest ludzie, którzy wtedy się połączyli, podpisali te dokumenty i podpisali te listy. Czasami są jeszcze gdzieś w tych grupach dyskusyjnych i faktycznie było tak, że w tej chwili udało się osiągnąć nawet powyżej tego 1% na kulturę, aczkolwiek to mówimy o ostatnich latach, gdzie z kolei ta dystrybucja tych środków zupełnie inaczej zaczęła wyglądać, więc to może nie jest też... To nie jest do końca to, o co walczyło środowisko, natomiast rzeczywiście było tak, że lubię pokazywać ten przykład, pamiętam ten ruch w społeczeństwie i na pewno warto było o to walczyć. Tak jak mówiłam, bardzo istotne jest w tej chwili to, w jaki sposób korzystamy ze środków unijnych i to znowu na różnych poziomach, bo z jednej strony Polska niezwykle skorzystała na tym finansowaniu tak zwanym twardym, czyli na tym, co dotyczyło projektów infrastrukturalnych. Ja tylko pokażę znowu takie przykłady i te liczby tylko po to, żeby pokazać skalę, bo jak się popatrzy na pejzaż dzisiaj instytucji kultury w całej Polsce, to co wydarzyło się dzięki tym funduszom strukturalnym, naprawdę jest jest ogromną zmianą i dzisiaj mówimy na tych liczbach nie będę się zostawać, ale głównie właśnie w tym programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko i w tych latach 14-20 udało się pozyskać gigantyczne kwoty na dzisiaj takie instytucje kultury, które w Polsce są uważane za jakieś ikoniczne i bardzo istotne i ważne. Jeśli chodzi o Warszawę, to akurat pokazuję przykład Centrum Nauki Kopernik, który jest tutaj obok nad Wisłą, ale to też był taki czas zbudowania na przykład tej Opery i Filharmonii Podlaskiej. Nie pokazuję tu zdjęcia, w Katowicach powstała też absolutnie genialna sala koncertowa w Nospru. Bardzo polecam, gdyby ktoś chciał się wybrać. Wtedy, jeśli chodzi o infrastrukturę, też mogły z tego skorzystać szkoły. Tutaj widać, akurat pokazuję przykład tej szkoły muzycznej w Kielcach. Ale to były naprawdę ogromne inwestycje i to były środki, rekordzistą jest Centrum Nauki Kopernik, bo tak jak widać to jest ponad 200 milionów, a pozostałe instytucje gdzieś albo powyżej, albo poniżej 100 milionów złotych, ale to są naprawdę znaczące środki. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, zresztą instytucja też bardzo otwarta i prowadząca różne programy i integrujące i wspierające.
To Państwa w Gdańsku bardzo do niej też zapraszam. Przepiękny akurat tutaj Teatr Stary w Lublinie, całkowicie odrestaurowany też ze środków unijnych. Czy ten przykład znowu uczelni wyższej, czyli ASP w Łodzi, to jest ASP imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. No i ostatni już przykład, Teatr Szekspirowski to jest jedyny teatr, który został dofinansowany, który jest zbudowany w Polsce po II wojnie światowej zupełnie od zera. Także to nie była żadna ani odnowienie, co się w przypadku wielu placówek teatralnych miało miejsce, tylko teatr, który został zbudowany zupełnie w miejscu, w którym kiedyś była szkoła fechtunku. Co prawda ten związek z Szekspirem nigdy tak do końca nie jest udowodniony, ale realny. Natomiast ten teatr też jest spektakularny. Ten odkryty dach jest też czymś, co robi ogromne wrażenie. On w każdym razie jest tak zbudowany, że ma możliwość pokazywania sztuk w tym układzie sceny elżbietańskiej. To znowu, jakby ktoś miał okazję, bardzo polecam. Natomiast ja chciałabym Państwu pokazać te środki, z których z kolei wszyscy dzisiaj korzystamy i jako instytucje, i nie tylko. No i to są 3. Już zostawiamy infrastrukturę, natomiast jeśli chodzi o tak zwane projekty miękkie, czyli projekty, to no co prawda zawsze w tych projektach europejskich mamy tą trudność związaną z tym, że musimy się łączyć w jakieś sojusze i znajdować partnerstwa. Natomiast z kolei środki, które można pozyskiwać, są ogromne. Program Kreatywnej Europy jest głównym, wiodącym programem, który w tej chwili realizowany jest w tej drugiej perspektywie czasowej 2021-2027. I jak widać, nawet proszę zobaczyć różnicę. Na tą poprzednią edycję było na 7 lat przeznaczone 1,46 miliarda euro. W tej chwili ta kwota jest o 30% wyższa, bo to jest prawie 2,5 miliarda euro i to są naprawdę ogromne środki i wykorzystywane można składać każdego roku w każdym z projektów i w każdym z komponentów projekty. Te 3 główne komponenty to jest tak zwany media, kultura i tak zwana część międzysektorowa. I tu każda z nich kierowana jest do trochę innej grupy. Media kierowane bardziej do producentów filmów, w ogóle do branży audiowizualnej, ale w tym twórców gier komputerowych. Jeśli chodzi o ten komponent kultura, on jest najszerszy i tutaj jest największa możliwość finansowania projektów bardzo zróżnicowanych, jeżeli chodzi o kulturę i sztukę. Tutaj też są takie fundusze dotyczące mobilności artystów albo mobilności dzieł europejskich. Tu są też premiowane właśnie takie platformy, czyli projekty budowania sieci. Zresztą bardzo polecam, ja prowadziłam przez kilka lat taki projekt Versopolis. To jest platforma festiwali poetyckich, która umożliwia zapraszanie nawzajem i promowanie i wydawanie poetów. To jest bardzo prosty mechanizm, ale bardzo skuteczny, bo on ma, tutaj nawet nie trzeba mieć jakiegoś dużego wkładu własnego, bo to, co przy tych programach europejskich może być barierą, to jest zawsze to, że trzeba mieć jakiś wkład własny i ten wkład własny też nie jest mały, on jest jakoś adekwatny do tego, co chce się pozyskać. Natomiast akurat ten program platform jest bardzo ciekawy, bo w nim nie trzeba mieć, a też jakoś w jakiś sposób, mówię, prosty jest ten mechanizm. No i też warto śledzić, bo jest coraz więcej takich programów mobilności, które też dotyczą osób indywidualnych. W tej chwili też, zwłaszcza dla obszaru, jeden jest takim ogólnym funduszem mobilności, który jest prowadzony przez Instytut Goethego, można z niego korzystać jako osoby indywidualne. I wydaje mi się, że też jest w tej chwili możliwość dla osób spoza Unii Europejskiej, więc dlatego o tym mówię. Albo w programach Kreatywnej Europy jest czasami taki status partnera stowarzyszonego i to też warto pamiętać o tym, bo nawet jeżeli bezpośrednio pozyskują środki ci, którzy reprezentują instytucje, które są z krajów unijnych, to jest możliwość też bycia beneficjentem programu. Prześlę wszystkie linki, wszystkie możliwe miejsca, w których można się dużo więcej dowiedzieć na ten temat, bo jeżeli dla kogoś będą one adekwatne, to na pewno warto. O mechanizmie finansowym EOG już nie mówię, zwłaszcza, że on się skończył i on nie ma tej otwartości na kraje spoza. Natomiast właśnie o tym chciałam powiedzieć, bo to jest bardzo aktualna rzecz. W tej chwili został ogłoszony dosłownie tydzień temu
Program KPO, czyli program Krajowy Plan Odbudowy, to są środki, które akurat w Unii już od no, co najmniej 2 lat są wydatkowane przez różne podmioty, bo on został zainicjowany po tym, jak po tym, co zdarzyło się w wyniku COVID-u. No, Polska, ponieważ pozyskała te środki dopiero teraz, to one są do uzyskania, ale akurat dla Państwa jest bardzo adekwatne. Teraz będą webinary, które będą w najbliższych dniach. Ten adres proszę sobie na dole zapisać nimit.pl, czyli to jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, bo to jest operator tego programu i oni będą robić w tej chwili webinary, do których oczywiście każdy ma dostęp, gdzie będą mówić o zasadach pozyskiwania środków. Jak widać, kilka tych webinarów będzie. No, czas jest bardzo krótki, bo wnioski składać trzeba między 1 lipca a 15 lipca, ale to jest dla wszystkich tak samo krótki. To jest po prostu tak, że wszyscy funkcjonujemy w tym rocznym finansowaniu kultury, więc jeżeli się środki uwolniły, to nie tylko je trzeba teraz pozyskać, jakby przeprocedować, pozyskać, zrealizować i jeszcze do końca roku rozliczyć. Ale to, co jest nagrodą, że tam jest naprawdę bardzo dużo środków. Także bardzo polecam przyjrzenie się tym programom i wydaje mi się, że jeżeli znowu Państwo mają tutaj możliwość współpracy czy pracy jako organizacje pozarządowe, to można z nich skorzystać. Teraz jakby z trochę innej perspektywy, chcieli powiedzieć, w jaki sposób podzielić te podmioty, które pozyskują środki, no to z jednej strony mamy instytucje publiczne i to są najczęściej dotacje, te dotacje roczne celowe, no ale tym rosnącym, jeżeli chodzi o korzystanie ze środków i publicznych, niepublicznych, są organizacje non-profit, czyli stowarzyszenia, fundacje, związki, stowarzyszenia twórcze, no i oczywiście firmy, chociaż dla firm, takich firm, które nie mają statusu NGO, jest dużo, znaczy część programów jest niestety niemożliwych. Na pewno jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z grantów tymczasowych, to zdecydowanie najwięcej programów kierowanych jest do organizacji non-profit. To już chyba zostawię, ponieważ mamy trochę mniej czasu, zostawię te statystyki, ale tutaj też widać, to jest pokazane z punktu widzenia już właśnie sektora pozarządowego, czyli jak to wygląda dla NGO-sów. NGO-sy znowu, widać, że większość środków pozyskują z pieniędzy publicznych, dość dużo, bo 15% pozyskują z zagranicznych środków publicznych, unijnych i nieunijnych, bo też tych środków jest więcej, też pokażę fundacje, które są zupełnie niezwiązane w żaden sposób ze strukturami unijnymi. Oczywiście jakąś część z działalności odpłatnej i gospodarczej, jakąś część z takiego mecenatu, który nazywamy filantropią, on w Polsce nie jest może aż tak upowszechniony. No i też mówiłam o tym 1% podatku, czyli z takich mechanizmów, które są częścią systemu, ale też jeżeli ma się ten status pożytku publicznego, jest możliwość pozyskania jakiegoś tutaj dofinansowania. Albo też są instytucje pozarządowe, które wspierają inne organizacje pozarządowe i tak jak widać, to też jest kilka procent dzisiaj dofinansowania dla NGO-sów, dlatego też te fundacje warto prześledzić. Ten system nasz jest, no, moim zdaniem on jest naprawdę dzisiaj dość zróżnicowanym i takim, że tego dofinansowania i możliwości dofinansowania wcale nie jest tak mało. To jest tylko taka krótkie pokazanie, znowu wracając do tego, gdzie jesteśmy i w jaki sposób, jak wygląda ten nasz sektor, jeśli chodzi o to, co publiczne, co prywatne, to tutaj widać, że no, większość instytucji to są podmioty publiczne, czyli prawie 4000 podmiotów, a mówi się, to jest ta statystyka, którą podaję w tym przytoczonym raporcie na podstawie 2019 roku, że w tej chwili w kulturze funkcjonuje ponad 15 000 wszystkich podmiotów, licząc i sektor pozarządowy, podmioty prywatne i podmioty publiczne. Jeżeli spojrzymy, jakie typy instytucji funkcjonują w Polsce, to też może zaskakiwać, że ta liczba bibliotek i placówek biblioteczno-informacyjnych, ale to jest trochę efekt właśnie naszego systemu prawnego. Bo tak jak mówiłam, u nas ustawowo każda gmina ma obowiązek utrzymywania biblioteki i stąd jest bardzo dużo tych mniejszych bibliotecznych ośrodków. Co prawda dzisiaj to jest też charakterystyczne, instytucje przestają być takimi jednowymiarowymi instytucjami. Biblioteki stają się tak naprawdę domami kultury, domy kultury też mają bardzo
bardzo dużo funkcji. Muzea stają się dzisiaj tak naprawdę takimi placówkami, które prowadzą też bardzo szeroką działalność. Są kawiarniami, takimi miejscami spotkań, mają też swoje księgarnie i biblioteki. Właściwie coraz trudniej mówić o takim podziale, który kiedyś był bardzo jasny, że jedna instytucja miała jedną tylko wiodącą działalność. To się bardzo zmienia, zresztą to jest tendencja też absolutnie, myślę, nie tylko tutejsza, tylko po prostu tak samo jak w dziedzinach sztuki przenikają się w tej chwili, zwłaszcza to widać w sektorze audiowizualnym, który nie jest już tak naprawdę sektorem związanym ze sztukami, czy tylko z wystawami. Tak naprawdę widzimy tam jakby obecność, nie wiem, performansu, teatru, książki, literatury. Także to widać też w strukturze instytucyjnej, że ona się bardzo zmienia. I znowu to jest, ja to Państwu prześlę, to gdyby ktoś był ciekaw i chciał więcej trochę o samym systemie u nas, to ta publikacja jest naprawdę przystępnie i dobrze napisana i dostępna w internecie pod tym linkiem, więc ją polecam. Teraz jeżeli chodzi o to, co można i w jaki sposób pozyskiwać w ministerstwie, to ja mówiłam o tym, że środki państwowe to jest 20% całego dofinansowania kultury, ale to jest znowu do tych środków mają dostęp zarówno instytucje, które są samorządowe, jak i sektor NGO-sów. I tych programów ministerialnych jest też dzisiaj bardzo dużo. Kiedyś to było definiowane właśnie w ten sposób, że to są te inicjatywy, te instytucje, które zajmują się promocją i wspieraniem twórczości, działalnością artystyczną, literacką. To oczywiście stypendia, upowszechnianiem kultury, ochroną dóbr kultury, kinematografią. Ja aż tak głęboko w cały nasz system nie wejdę, natomiast pokażę przykładowo, jakie to są narzędzia. Z jednej strony to są właśnie stypendia i o stypendia mogą się starać osoby indywidualne. Z drugiej są to programy ministra i też zaraz pokażę w jakich kategoriach. To są też taki program dedykowany rozwoju czytelnictwa i rozwoju książki. Są w ministerstwie też programy pomocowe dla twórców i artystów. Ministerstwo jest częściowo też dystrybutorem środków europejskich, stąd te fundusze europejskie. Program Kultura Dostępna to był taki też dość szeroki program, który też wspierał takie inicjatywy animacyjne, nie tylko stricte artystyczne. No i wreszcie pod ministerstwem są instytucje, które są instytucjami narodowymi i one też mają swoje programy, do których można sięgać, jeżeli chodzi o środki. I znowu są bardzo różne zasady w tych programach, więc też trzeba czytać kryteria i to, kto jest, a kto nie jest uprawnionym do korzystania z nich. To jest lista, wiem, trudno będzie Państwu to zobaczyć, bo ta lista bardzo w ostatnich latach się rozbudowała. Jest podział dziedzinowy, w jakich dziedzinach można uzyskiwać granty i tak jak widać, są takie, które były zawsze, jak edukacja kulturowa, czy film, czy infrastruktura kultury, czy nie wiem, literatura, ale jest bardzo dużo programów, które zostało dołączonych w ostatnich latach, takich, które może bardziej dotyczą tego obszaru dziedzictwa, które nie wiem, czy one wszystkie będą utrzymane, tak jak nie wiem, dofinansowania dla miejsc pamięci, czy upamiętniania historii, dla miejsc pamięci też narodowej za granicą. W tej chwili myślę, że jednak znowu większy nacisk będzie na te bieżące projekty i programy w poszczególnych obszarach, w sztukach wizualnych, taniec, teatr. I to jest też to, o czym mówiłam, ministerstwo daje te środki, natomiast w tej drugiej kolumnie widzą Państwo, która instytucja jest odpowiedzialna za dystrybucję tych środków. Tak jak mówiłam, to nie jest tak, że to jest zupełna niezależność, bo jednak to jest cały czas ten parasol państwowy i ostateczna decyzja podejmowana jest na szczeblu ministerialnym, ale to pozwala te naprawdę bardzo szerokie dzisiaj cały ten system w jakiś sposób zoperacjonalizować. To wcale nie jest takie proste przy tej ilości, przy tylu dziedzinach. A to są przykłady tych instytucji, które funkcjonują pod ministerstwem i które mają właśnie swoje programy grantowe też. I to w zależności od tego, w jakiej dziedzinie kto z Państwa pracuje, to o tyle powinien mieć świadomość, że te instytuty są, bo poza tym, co jest nagłoszone na stronach ministerialnych, prowadzą też programy swoje i to też programy, w których w tej chwili dyskutowana jest ta kwestia tych kryteriów
dostępności. Na przykład Instytut Muzyki i Tańca skupia się na tym, wprowadził taki program Przestrzenie Sztuki i ponieważ on miał teraz 2 nowe edycje i to już w czasie już tej pełnoskalowej wojny i też po pandemii i na przykład tu była duża dyskusja i tutaj polskie instytucje kultury bardzo wnioskowały o to, żeby rozszerzyć to koniecznie na możliwość dofinansowywania także tancerzy i twórców i organizacji pozarządowych, jeżeli są we współpracach z innych krajów, w szczególności z Ukrainy i Białorusi. I mam nadzieję, że w tej edycji, która teraz jest ogłoszona, że te zasady się zmieniły. Ja tego nie zobaczyłam, ale to jest jakoś w tej chwili ogłoszone. Także też wydaje mi się, że z całą pewnością cały ten nasz system, jeżeli chodzi o to, kto może z nich korzystać, on się zmienia, dlatego warto śledzić te kryteria, bo to jest bardzo dynamiczna rzecz. Teraz, jeżeli chodzi o programy, to znowu jest też, mówiłam o takich, które są jakby zupełnie niezależnymi programami od ministerstwa. I tu jest przykład, znowu ich jest kilkanaście i też w Instytucie Teatralnym jest kilka, w ramach których też na przykład są programy rezydencyjne dla teatrów i dla twórców związanych z teatrem z Białorusi. Także też ja te listy, ta prezentacja jest przeładowana danymi tylko dlatego, że ja Państwu planuję to dać, żeby ona była po prostu praktyczna, bo oczywiście wiadomo, że ładniej wygląda prezentacja, gdzie są obrazki, a nie ma linków i nie ma tekstów, natomiast później z takich prezentacji właściwie wiele nie wynika, to znaczy można je sobie pooglądać. A to, co akurat to zdjęcie, to też nie jest zdjęcie przypadkowe, to jest akurat taki ośrodek w Radziejewicach. Tym ośrodkiem opiekuje się Narodowe Centrum Kultury i to Centrum Kultury organizuje bardzo dużo szkoleń dla kultury. I też fantastyczne są niektóre z tych programów, bardzo szerokie, jeżeli chodzi o wsparcie, jeśli chodzi o tematy, to są przeróżne tematy od wsparcia takiego, i też dla różnych poziomów kadr, i kadry zarządczej, i osób realizującej projekty, i wiele innych, także też na ten program szkoleniowy warto na pewno jakoś popatrzeć, a to chyba już pominę, a przejdę do tego, żebyśmy mieli czas jeszcze na porozmawianie o tym, co może być ciekawe w kontekście, mam nadzieję, pytań jednak. Tak jak mówiłam, dotacje w Polsce są albo podmiotowe, albo celowe. Podmiotowe to są takie, które są dla instytucji, one bardzo często są związane z tym, jak cały system jest zbudowany. Celowe to są takie, które są dofinansowywaniem konkretnych projektów i decyzja o nich zapada w różnych momentach, to znaczy wtedy, kiedy występuje się o takie środki są albo nie są przyznawane. Jeszcze pokażę kwestię tych stypendiów. To są z jednej strony stypendia właśnie dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną, ale też są dla osób, które zajmują się upowszechnianiem i animacją kultury. I to jest też kiedyś dominujące zdecydowanie były stypendia artystyczne, a w tej chwili jest coraz więcej takich stypendiów dla osób, które zajmują się zarządzaniem, dla kuratorów, dla osób, które zajmują się upowszechnianiem kultury, dla menadżerów kultury, więc też trochę ten katalog się rozszerzył. Oczywiście są stypendia dla uczniów szkół artystycznych i studentów, ale znowu nie wiem, czy ktoś z Państwa akurat studiuje tutaj, więc przez nie przejdę, chociaż też proponuję znowu prześledzić konkretne, i to są naprawdę niemałe stypendia też, jeżeli chodzi o środki finansowe, one są bardzo często półroczne albo roczne. I jeżeli chodzi o wysokość, to takie, że można realizować faktycznie w tym czasie projekt, bo oczywiście mamy dużo takich systemów stypendialnych, które nazywają się stypendium, a jak się spojrzy nominalnie na kwotę i na to, że to się nazywa stypendium półroczne, ale wiadomo, że w ciągu pół roku to właściwie te środki nie są adekwatne. Natomiast w tych na przykład ministerialnych to są naprawdę całkiem godne środki. Tezaurus Polonie, to są naukowe i stypendia zagraniczne. To są z kolei stypendia, które nie są fundowane przez polski rząd, tylko przez rządy inne. I tak jak akurat w 2024 roku były realizowane 2. Rządu szwajcarskiego i stypendium Japonii. Tu pokazuję znowuż kilka takich fundacji, które są fundacjami niezwiązanymi w żaden sposób, są fundacjami niezależnymi i one też o tyle można do nich sięgnąć, że każdy ma zupełnie inną
funkcje i na przykład akurat jeżeli chodzi o Fundację imienia Stefana Batorego, to ona uruchamiała w ciągu ostatnich 3 lat, w tym roku tego nie ma, ale uruchamiała takie programy, które były kierowane do animatorów z Białorusi i do osób, które funkcjonują w społeczeństwie obywatelskim. W tej chwili nie wiem, dlaczego w 2024 roku nie widzę tego programu, może jeszcze nie, ale też, tak jak pokazuje na przykład Fundację Cronenberga, to jest z kolei zupełnie prywatna fundacja założona przez Citibank, fundacja, w której można szukać stypendiów artystycznych. Też bardzo ciekawa jest ta polsko-amerykańska Fundacja Wolności i ona też ma dość duży katalog osób, które mogą aplikować o te środki i też pokazuje ją, bo tam jest kilka różnych programów. Tam są takie programy, które są z jednej strony, ja sobie tutaj nawet zrobiłam jakąś ściągę z tego, no, o co można, bo tak, część z tych programów dotyczy wspierania demokracji w Europie Wschodniej i na to jest odrębny program. Są programy dotyczące rozwoju społeczności lokalnych, są takie, które dotyczą wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży. To jest fundacja, która funkcjonuje, nie wiem, już chyba ponad 30 parę lat i jeżeli chodzi o liczby i te coroczne dofinansowanie, są to naprawdę ogromne, jakiś taki ogromny dzisiaj zasób i dorobek. Oni ufundowali ponad 35 tysięcy stypendiów na przestrzeni tych lat, w których funkcjonują. Tak samo jeżeli chodzi o wsparcie projektów lokalnych, to jest liczba ponad 20 tysięcy projektów. Więc i corocznie to finansowanie jest powtarzane, także na wizyty studyjne. Natomiast bardzo ciekawe i do tego chyba, i to jest dzisiaj najbardziej, powiedziałabym, taki zdemokratyzowany system i też najbardziej dynamiczny, to są jednak te systemy wspierania na poziomie samorządowym. Ja pokazuję przykład Warszawy, po pierwsze dlatego, że w Warszawie jesteśmy, ale też Warszawa trochę wyznacza trendy, jeśli chodzi o pewne formy dofinansowania, zwłaszcza jeśli chodzi o finansowanie sektora trzeciego i jeżeli chodzi też o dopuszczanie trzeciego sektora do w ogóle współdecydowania i do takiego dialogu, w którym się rzeczywiście konsultuje dzisiaj warunki tych konkursów. Te konkursy są fundowane są też zupełnie nowe. Są różne komisje dialogu społecznego. To jest fantastyczny system do tego, żeby mu się trochę przyjrzeć, bo też taka, myślę, dobra praktyka do powtórzenia jakby w każdym, też w innych systemach, kiedy dziedzinowo osoby, które funkcjonują w danym systemie, faktycznie mają wpływ na to, jak kształtują się te programy. I tak, z jednej strony dla mnie ta polityka Warszawy, jak się ją przeczyta, ona jest dostępna oczywiście w języku polskim, co prawda, ale jest dostępna. Ona też pokazuje jakiś taki inny sposób myślenia dzisiaj w ogóle o polityce kulturalnej, który jest nie tylko nastawiony na przede wszystkim finansowanie, tylko w ogóle na jakiś poziom wartości, otwartości, budowania takiego rzeczywiście inkluzywnego społeczeństwa z dbałością o prawa człowieka. Zupełnie dzisiaj innym językiem mówi się o kulturze i o polityce kulturalnej. I też bardzo ważna jest ta część właśnie nie dofinansowania, tylko wspierania kultury, która jest pozafinansowa. Też w takim kontekście dzielenia się infrastrukturą. To jest bardzo silny trend, który oczywiście w czasie tych ostatnich 3 lat on był trochę przyspieszony w tej sytuacji może wojennej, tej, że się nam trochę zmieniła w ogóle demografia w Polsce i myślę, że to jest w ogóle najlepsze, co się w polskiej kulturze mogło zdarzyć, że zupełnie inaczej dzisiaj swoje misje postrzegają instytucje i starają się być bardziej otwarte, chociaż oczywiście, i to jest pewnie doświadczenie, widziałam to nawet w tych pytaniach, które przyszły, bardzo często też takiej otwartości trochę pozornej, bo jak się potem rzeczywiście patrzy na to, co można, to nie zawsze jest tak, że te możliwości są. Ale ja jestem naprawdę jakąś głęboką optymistką i bardzo wierzę, że ten system będzie się zmieniał i że systemową częścią tego całego pejzażu naszego instytucyjnego będzie ta już nie tylko taka teoretyczna otwartość na możliwości wspólnego korzystania i też jakiś rodzaj właśnie takiej adekwatności tego, jak wygląda demografia dzisiaj na przykład Warszawy, do tego, jak można dystrybuować środki. Akurat ESDEC, w którym jesteśmy, jest bardzo dobrym przykładem takiej instytucji, która zupełnie przeprogramowała to myślenie i ma dzisiaj dużo programów takich, które są wprost kierowane i do osób, które są w Polsce z Białorusi czy z Ukrainy. Bo przecież wiemy dobrze, że jak spojrzymy dzisiaj na liczbę mieszkańców głównie dużych miast w Polsce, to zupełnie jest jakby
no ta demografia rzeczywiście się zmieniła. To jakby pokazuje znowu tak bardziej dla porządku, środki w kulturze w Warszawie są niemałe, ale też ten krajobraz instytucjonalny jest ogromny i jak zobaczy się, jak bardzo dużo instytucji jest wspieranych, jak w Warszawie żadne miasto nie ma takiej sytuacji na przykład dotyczącej, nie wiem, tylu teatrów wspieranych ze środków publicznych albo tylu bibliotek, muzeów. Oczywiście tu jest też dużo instytucji narodowych i też marszałkowskich i oczywiście dla publiczności nie ma to najmniejszego znaczenia, kto skąd jest, no ale dla budżetów miast, które wspierają swoje instytucje, ma to z kolei ogromne przełożenie, zwłaszcza, że no, też Warszawa z jednej strony inwestuje w takie miejsca, właśnie coraz w te społeczne instytucje kultury. To jest bardzo ciekawy model dzisiaj funkcjonowania, też taki, który zresztą jest nagradzany jako jakiś taki model innowacyjny myślenia w kulturze, no ale też buduje te swoje ikony. W tej chwili powstaje Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli taka placówka, która no, pewnie dawno w takim mieście jak Warszawa powinna być, bo wiemy dobrze, że dzisiaj MSN wszystkie wystawy, które robi, to robi w pawilonie wybudowanym tymczasowo. Tam jest teraz ta wystawa Marii Prymaczenko przedłużona do połowy lipca, ale ten pawilon przestanie służyć jako miejsce dla sztuk wizualnych w połowie lipca. Natomiast to jest ciekawe, bo on na szczęście nie zostanie rozebrany. On od jesieni będzie służył osobom związanym z performancem i z tańcem. Także też częściowo te programy, które pokazywałam, one też będą tam realizowane. No, a tutaj pokazuję, jakie narzędzia ma Warszawa właśnie jeśli chodzi o sektor pozarządowy. To są granty i też trudno jest, i muszę to powiedzieć, bo sama starałam się jakoś tak zaktualizować wiedzę, że trudno jest znaleźć jedno miejsce, gdzie zgromadzone jest pełna informacja, czym dysponujemy w skali roku. Ale też w aktualnościach pojawia się bardzo dużo takich nowych, na przykład ten Fundusz Edukacji Ekologicznej to jest zupełnie nowa rzecz. Na pewno 2 lata temu takiego funduszu nie było, gdzie można pozyskiwać środki i też tak samo jeśli chodzi o te małe granty, to tutaj zarówno i budżety, no to są, znaczy trzeba to śledzić, bo ich zaletą jest, że nie trzeba czekać na jeden czas w roku, tylko bardzo często to są właśnie te granty, czy te możliwości, które się dzieją cały rok, oczywiście do momentu, kiedy jest budżet. Jest też coś takiego jak ten Fundusz Instytucji Kultury i to jest też idea, która była wprowadzona stosunkowo niedawno, która pozwala też na nabór ciągły, więc i to, co mówiłam, społeczne instytucje kultury to jest taka forma pośrednia, to są instytucje, które pozyskują środki na 3 albo 5 lat. Bardzo o to środowiska pozarządowe walczyły, żeby przestać z tym systemem, w którym, tak jak to nasze KPO właśnie teraz pokazywałam, w którym najpierw pierwsze pół roku czekamy na ogłoszenie albo na środki, a potem trzeba je szybko zdobyć i w bardzo krótkim czasie zrealizować, co powoduje to, że w Polsce kultura wygląda w ten sposób, że między wrześniem a listopadem dzieje się zdecydowanie najwięcej, bo wszyscy w grudniu się rozliczają, już nikt nie planuje styczeń, luty, marzec, bo wie, że najprawdopodobniej żadne programy się nie rozstrzygną, więc no, to ogromnie wpływa na to, w jaki sposób się o tym myśli. Natomiast przy społecznej instytucji kultury, po pierwsze można przy społecznej instytucji kultury finansować nie tylko sam projekt, tylko też ludzi. No, to, co jest dzisiaj ogromnym problemem tej projektowości, że podstawą każdego projektu są ludzie i ludzie też muszą mieć to dofinansowanie stabilne i nie tylko w czasie realizacji, tylko w czasie dłuższym. I ta społeczna instytucja kultury znowu nie jest takim daniem, bo u nas jak już powoła się instytucję kultury albo przez samorząd, albo przez państwo, bardzo nie jest to proste, żeby ją zlikwidować też, albo żeby w jakiś sposób zmieniać warunki, na których się to robi. Natomiast przy społecznych instytucjach kultury daje się tą perspektywę czasową, ale z kolei nie jest to takie już betonowanie systemu. Zresztą też coraz więcej programów grantowych jest właśnie nie tylko rocznych, tylko 2- i 3-letnich i też mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma, bo to jest bardzo ważne dla większości organizacji. Też oczywiście są takie formuły jak te konkursy na jakąś inicjatywę pozarządową. One są o tyle istotne, że to są zawsze nagrody finansowe. No i pokazuje miejsce, w którym jesteśmy, bo wydaje mi się, że akurat ten ośrodek, on jest, jak widać, to jest mały dom kultury, a dla całej Warszawy w tej chwili realizuje ten program rozwoju warszawskich kadr kultury i to jest bardzo ciekawy program, któremu
też proszę się jakoś przyjrzeć, bo też oczywiście on w jakimś stopniu jest skierowany też do całego sektora Warszawy i do innych instytucji, do domów kultury, ale też dla osób indywidualnych. I to jest też jakaś taka zmiana, to są myślę ostatnia dekada chyba nie więcej, kiedy tak dużo wsparcia jest na tym poziomie edukacji, tej nie edukacji artystycznej, tylko tej edukacji już w momencie, kiedy jesteśmy animatorami kultury. Wiadomo, że ten sektor potrzebuje tak samo rozwoju jak każdy inny i to zwłaszcza dzisiaj, nie wiem, w tym obszarze technologii, w obszarze prawa, właśnie biznesu, no bo też czy po prostu prowadzenia projektów. Zawsze jak robimy badanie, czego najbardziej potrzebują ludzie kultury, to okazuje się, że to zarządzanie projektami i zarządzanie ludźmi jest tym, gdzie potrzebujemy najwięcej kompetencji. No i trochę mu się zgodzę, że zarządzanie ludźmi jest rzeczywiście sprawą niełatwą i tutaj pewnie jeszcze dużo nauki przed nami, natomiast to akurat ten program z Staromiejskiego Domu Kultury wprowadził też takie możliwości tutoringu, na przykład dla osób zarządzających, czyli też trochę takiego na wzór mentoringu biznesowego, że kadra, która też czuje, że potrzebuje wsparcia, albo pojedyncze osoby z tej kadry mogą korzystać z programów wspierania. To znowu, gdyby ktoś chciał z kolei gdzieś się zainspirować, jak może wyglądać dialog społeczny, to jeśli chodzi o Polskę, na pewno Warszawa ma zdecydowanie najlepiej wypracowane te standardy i przyznam szczerze, że w ogóle jeżeli chodzi o system europejski też znaczy wydaje mi się, że to jest jeden z takich bardziej rozbudowanych systemów i to systemów działających. Więc bardzo dobrze jest zrobiony ten raport, który jest pod tym linkiem. Ja znowu nie mamy czasu, żeby o nim rozmawiać, ale polecam, gdyby na przykład, bo mam nadzieję, że w jakimś momencie we wszystkich miastach, w jakich mieszkamy i we wszystkich państwach, w jakich mieszkamy, będziemy mieć wpływ na to, jak ten cały system jest kształtowany. Mówiłam o tym też, że niekoniecznie wsparcie jest finansowe i ten chart pokazuje nie po to, żeby pokazywać akurat te statystyki dotyczą udziału urzędników, natomiast bardziej proszę sobie spojrzeć na to, w jak różny sposób jeszcze można pomagać, będąc na poziomie, nie wiem, urzędów czy na poziomie władz, który nie jest koniecznie tylko tym poziomem finansowym. To są konsultacje prawne, to są konsultacje dotyczące pozyskiwania środków, właśnie wiedza specjalistyczna, to jest to, w jaki sposób możemy wpływać na kształt tych programów, będąc w komisjach dialogu. To są też jakieś patronaty, ale teraz też coraz bardziej taka rozwijająca się ten obszar użyczania sal czy pomieszczeń, czyli po prostu wykorzystania i dzielenia się infrastrukturą. Tego już nie pokażę, bo na to. No i teraz z kolei te programy, które są na poziomach właśnie poszczególnych instytucji. Ja tu pokazałam, bo zobaczyłam jedno pytanie chwilę dzisiaj przed naszym spotkaniem, pytania od osób, które jakby wprost pytają o takie granty, które są dostępne dla osób, które nawet niekoniecznie przyjeżdżają tu, czy mają jakieś, czy mają karty, tylko nawet chcą skorzystać z tego tymczasowego wsparcia. No i takim projektem, który w jakimś stopniu, oczywiście wszystkie te programy są bardzo ograniczone i to jakby o żadnym nie powiem, że któryś jest przekrojowy i któryś naprawdę zmienia rzeczywistość. Natomiast od czegoś trzeba zacząć i to jest bardzo ciekawy program rezydencji literackich, który zawiązały 3 organizacje. Taka, którą ja prowadziłam w Gdańsku, ta, w której siedzimy i krakowski KBF. Kraków ma największe tradycje w Polsce, jeżeli chodzi o rezydencje literackie i też jest organizatorem największych festiwali literackich. I jest też jednym z miast kreatywnych UNESCO właśnie w dziedzinie literatury, więc bardzo dużo inwestuje w te działania. Jest też miastem, które, tak jak widać obok Wrocławia, Gdańska i Warszawy, które jest w sieci iCornu, to z kolei to jest ta sieć, która jest otwarta na wsparcie dla twórców, którzy mają problem z cenzurą, mówiąc najkrócej, i z publikowaniem we własnych krajach. I jeżeli chodzi o ten program rezydencyjny, to co roku każde z tych miast ogłasza programy. Te są akurat w dziedzinie literatury, ale one są też dla tłumaczy literatury i też dla dramatopisarzy i dla dramatopisarek. Tu pokazuję akurat przykład artystów i artystek, których gościliśmy i my w Gdańsku przez ostatnie 3 lata. No tu ta lista jest dużo szersza.
Ten portal Literary Residencies Poland to była nasza inicjatywa 3 instytucji, ale myśmy postanowili tam wkładać wszystkie programy rezydencyjne, jakie dotyczą autorów. On jest prowadzony też po angielsku, także jest to tyle dostępny, że jak jakiś pojawia się w Polsce program rezydencyjny, to można z niego skorzystać i też mieliśmy już kilka zapytań też z domów rezydencyjnych z innych krajów, czy też będą prezentowani, więc i pewnie będą, bo no, wiadomo, że jest tak, że czasami mam wrażenie, że tych programów jest więcej niż wiedzy o nich. Po prostu nie wiemy, że one są, a są. To jest ta dotacja, która jest w tej chwili, bo tak jak mówię, jeszcze nie kontynuowana, ale właśnie Instytutu Stanisława Batorego, Stefana Batorego. I to były dotacje, które głównie miały właśnie wspierać te inicjatywy, które służą budowaniu społeczeństwa otwartego i obywatelskiego. Ale tutaj też był ten specjalny program dotyczący dostępu obywateli do niezależnej informacji. I tutaj musielibyśmy sprawdzić, jakie są w tej chwili plany fundacji, jeżeli chodzi o ten rok. Chyba że nie wiem, ty, Olga, będziesz miała jakieś tutaj aktualne wiadomości. No, jeśli chodzi o programy rezydencyjne, artystyczne w innych dziedzinach, to jeżeli chodzi o instytucję znowu, taką, która jest ogólnopolska, to jest Instytut Teatralny. Instytut robił, też jeszcze w tym roku nie jest ogłoszona, ale przez 3 lata robił edycje właśnie rezydencji artystycznych, które były też kierowane do twórców z Białorusi i też dwuetapowe, nie wiem, czy ktoś z Państwa z nich korzystał, ale też mam nadzieję, że one będą kontynuowane i to były takie rezydencje, które były nie tylko chyba w Warszawie realizowane, natomiast wspierane przez Instytut Teatralny. No a przykładem i takich instytucji jest dużo, dużo więcej. Ja mówię, ponieważ zobaczyłam to pytanie, więc włożyłam tą rezydencję MSN-u, ale są instytucje i w Gdańsku, i w Lublinie, i w Białymstoku w tej chwili, które też organizują programy takie rezydencyjne, więc pewnie, nie wiem, możemy nawet gdzieś wspólnie jeszcze spróbować ich poszukać, czy też taki program, który jest programem z kolei uczelnianym, programem Uniwersytetu Warszawskiego, programem stypendialnym dla obywateli Białorusi, który wspiera możliwość studiowania tutaj w Polsce. I tu podaję swój mail, bo jestem otwarta, gdybym łatwiej mi jest. Trochę się przedzieram przez ostatnie lata przez różne programy i też, tak jak mówię, no, współtworzyłam te gdańskie, teraz jestem już w Warszawie na stałe, więc śledzę to, co się dzieje tu w Warszawie. No i tak jak sytuacja polityczna jest niezwykle dynamiczna, tak te programy starają się jakoś nadążać. No ja nie wiem, z tego naprawdę się cieszę, bo pewnie zaraz poruszymy te trudne aspekty i to, gdzie nie jest to takie oczywiste, no ale naprawdę proszę mi wierzyć, jak się porówna sytuację sprzed kilku lat, a to, co teraz się dzieje, to jest jakaś zmiana i ta zmiana, no ja wierzę, że to idzie jakby w dobrą stronę. I tu kończę słowotok. Przepraszam, zasypałam Państwa tą statystyką, liczbami, ale tak jak mówię, jakoś z myślą o tym, że będzie to udostępnione i też z tym, że no, to nie chodziło tu o opowiedzenie ładnej opowieści, tylko bardziej o to, żeby wiedzieć, gdzie szukać, bo jakby trochę tak rozumiem sens tego, co potem każdy dostosowując też do jakichś własnych potrzeb, bo ja nie mam pojęcia, w jakich obszarach Państwo są twórcami, czy animatorami, czy po prostu się tym interesują, ale pomogę szukać. Spróbuję rozwiązać, bo rozumiem, jest NGO na przykład, te granty do projektów, powiedzmy tak, idziemy i jestem częścią jednego teatru, By Teatr teraz i interesuje mnie, dobrze, że jestem na przykład reżyserem, artystem i ta strona jest dla mnie zrozumiana, ale z innej strony jestem dźwiękowcem, technikiem, bardzo lubię te technologie i niestety do tej pory zawsze to jest moje własne środki i więc tam dalej muszę dać jakieś, że to jest wpłacane. I więc myślę, czy jest taka możliwość jako prywatna firma albo półprywatna, bo wiem, tu jest Stołeczna Estrada na przykład, która zajmuje się koncertami miasta, że może być dofinansowana, że na przykład ja nie mogę kupić to wszystko ze swoich środków, ale idzie na przykład nasze teatry i więc nie tak, że każdy teatr kupuje z siebie wszystko i muszę oddać no tylko 10% z tego grantu na jakieś tam techniczne rzeczy, które skończą się chińskimi, a na przykład ja jestem jakaś taka inna firma, która współpracuje z naszymi teatrami, która biorę granty na projekty, ale ta techniczna jest dedykowana inna i jest dużo większa i lepsza cała realizacja tego.
Czy są takie granty? Tak, nie ma. Znaczy nie ma. Niestety nie będę tutaj udawać, że no, trochę ten system trzeba starać się obchodzić i jakby te koszty trochę wkładać w te koszty artystyczne. Bo niestety no, tak jest ten system zbudowany i naprawdę to jest problem zresztą nie tylko, nie wiem, teatru z Białorusi, to jest tak samo problem jakby każdego niezależnego teatru w Warszawie czy w Polsce, który pewne koszty są kwalifikowane, pewne nie. Tak, ale tak wychodzi na przykład, że z tym teatrem współpracują, z tym teatrem. Powiedzmy, oni zdobyli 3 granty, ale mogli kupić coś tam na 10 tysięcy i to wychodzi, że oni, powiedzmy, potrzebują kamery, mikser, okoblowanie. I te stracą 10 tysięcy, te stracą 10 tysięcy i te 10 tysięcy, ale to nie wychodzi tak, że jest jeden super kompleks za 30, jest 3 tanich za 10. Logicznie tak. Rozmawialiśmy ostatnio, byłam na takim zjeździe Hanzy w Gdańsku i właśnie i to w miastach niemieckich i w holenderskich też wszyscy o tym rozmawiali. Jak współdzielić, żeby ciągle, zwłaszcza, że ten sprzęt się szybko starzeje też, więc inwestowanie w tę technologię nie ma sensu, bo po 3 latach to już jest stary sprzęt często. No i są takie plany, tylko znaczy tak, jak się rozmawia z instytucjami w Warszawie, to one też powiedzą, że są za takim systemem. Natomiast potem przychodzi taka trudność, że no jednak każdy chce mieć niezależność, każdy ma swój kalendarz, nie będzie czekał i uzgadniał swojego kalendarza z kimś. I na poziomie takiej decyzji w głowie wszyscy się zgadzają. Na poziomie praktycznym wszyscy chcą mieć swoje. Niestety to jest naprawdę, znaczy myślę, że to nastąpi, bo no, znowu w Gdańsku teraz przy tym okazji zjeździe tej Hanzy była rozmowa o tym, czy właśnie nie zrobić takiego wspólnego zasobu miasta. Miasto będzie właścicielem sprzętu i będzie można go pożyczać. Tylko pytanie jest zawsze takie, kto weźmie odpowiedzialność, kto będzie naprawiał, kto... No i wtedy się okazuje, że to nie jest takie proste, a miasto samo, Wydział Kultury też nie ma takiej siły przerobowej, żeby to robić. To jednak któraś z instytucji musiałaby to wziąć na siebie. Bardzo dobrym pomysłem, gdyby to była taka stołeczna estrada właśnie. Więc, ale może to jest do rozmowy z władzami kulturalnymi Warszawy. Naprawdę mi się wydaje, że Warszawa w tej chwili ma bardzo jakby sprzyjające osoby, które będą chętne, żeby rozmawiać o takich rzeczach. Mam jeszcze od Ciebie kilka pytań i mam pytanie, które przy rejestracji ludzie pisali. Pokazało różne nazwy instytucji, za które można obserwować i żeby szukać tam informacji o różnych grantach i tak dalej. Czy może jeszcze możesz powiedzieć o jakichś stronach internetowych, które jak agregatory pracują, gdzie można też taką informację otrzymać? Szukałam, bo chciałam sama znaleźć i moim zdaniem tego jest bardzo mało. I zresztą też nie wiem, czy to nie powinien być taki postulat do miast, żeby na swoich stronach, w miejskich stronach, tak, to się udało zrobić w momencie, w którym był, no, zwłaszcza w lutym po wybuchu tej pełnoskalowej wojny, że jeśli chodzi o Ukrainę i ukraiński, to się udało w niektórych instytucjach. Tylko znowu jest tak, że żeby utrzymywać cały czas, aktualizować, to trzeba mieć cały czas tłumaczy. No i okazało się, że tam przez pół roku myśmy wszyscy, że dużo instytucji miało na przykład serwis dwujęzyczny, gdzie pokazywało, gdzie się zgłaszać, gdzie iść, ale widzę, że to w większości już nie jest utrzymywane. Myśmy robili kalendarium kulturalne, też robiliśmy w 2 językach w Gdańsku, a potem przestaliśmy. Z tym jest dość trudno, to znaczy ja myślę, że pewnie trzeba będzie przyjąć, no nie wiem, chociaż ten jeden system pewnie z angielskim, ale na razie ja naprawdę chciałabym odpowiedzieć pozytywnie, ale ja nie znalazłam takich stron, gdzie można znajdywać. Jest NGO.pl, a więcej nie wiem. To jest strona, która opisuje głównie inicjatywy właśnie dla sektora pozarządowego, ale tak, tylko nie wiem, czy ona jest dwujęzyczna? Chyba nie, chyba tylko po polsku, tak? Projektant pytał o tym, że może jest jakaś lista, spis jakichś stron internetowych, gdzie można swoje projektanckie projekty albo case'y wysyłać dla publikacji. Na przykład w Białorusi był, czy jeszcze istnieje taki portal jak Marketing BY. Może coś takiego jest w Polsce? To znaczy musiałby na to ktoś odpowiedzieć, kto jest na przykład, bo być może jest, a ja na przykład o nim nie wiem. Być może są takie strony. Mogę spróbować popytać, czy w ogóle są. A to są projekty, jakie tu mówimy o projektach modowych, czy o designie, czy o... Ja myślę, że to więcej także design, który dla reklamy i tak dalej, dla takich projektów.
instytucja, czyli to znaczy Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, będzie też zajmować się jakoś wspieraniem designu, więc może w jakimś momencie spróbujemy stworzyć taką stronę. Ja myślę, że to są bardziej takie strony oddolne, które zakładają jakieś grupy artystów, właśnie korzystając z tych, nie wiem, albo na jakimś Pinterestie, albo na... mówię, ale to może ja nie wiem, może one są, ale postaram się zobaczyć. I jeszcze taką pytanie, jakie powinny być pierwsze kroki w monetyzacji Funduszu Kulturalnego bez historii otrzymania dotacji? Czy możesz coś powiedzieć o takim? To trzeba najpierw szukać takich, to znaczy tak, to, że się pokazuje wcześniejsze pozyskane środki, to jest tylko po to, żeby uwiarygodnić, zwłaszcza w dużych projektach, żeby uwiarygodnić się jako organizację, ale to nie jest raczej wymóg, że trzeba było już mieć historię pozyskania wcześniej środków. Większym problemem są te wkłady własne, które trzeba mieć, czyli realne pieniądze, które pokrywają, nie wiem, na przykład 10 czy 20%, bo wydaje mi się, że historii nie trzeba. W większości programów, znaczy oczywiście to działa in plus, jeżeli widać, że ktoś robił projekty, rozliczał i wszystko jakby robił zgodnie z procedurami, ale nie jest to chyba warunek akurat. Nie wiem, jak tą monetyzację rozumieć, natomiast jeśli to jest, ten wkład, pewnie o wkład własny chodzi, no i to jest faktycznie wymóg. Dziękuję. No, czy jest jeszcze pytanie, czy nie? No to tak, wtedy mówimy bardzo dziękujemy. Tak, bo to są czasami taki slang ten finansowy, czy nie można, ale naprawdę ja sama jakby jestem pod wrażeniem tego, że w Polsce się zmienia in plus ten system. Naprawdę jest coraz bardziej taki demokratyczny jednak. Także niech tak dalej będzie.